Witam w świecie izotopii. Wkrótce rozpocznie się najgorętszy handlowy czas. To szczególnie niebezpieczny i stresujący okres dla osób praktykujących minimalizm i prosty styl życia, czyli takich jak ja. Zaczyna się on od tak zwanego Czarnego Piątku, z angielskiego Black Friday, i trwa praktycznie do świąt Bożego Narodzenia. Jak przejść przez ten czas spokojnie, unikając pułapek marketingowych i własnych słabości? O tym opowiem w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. W tym roku Black Friday wypada 24 listopada. Jest to zawsze dzień po święcie Dziękczynienia w USA, bo stamtąd wywodzi się ta tradycja. Nazwa kojarzy się z wyjątkowymi ofertami handlowymi, zwykle dużymi obniżkami cen, ale co ciekawe, wcale nie pochodzi ze świata handlu, tylko ze świata sportu. W Filadelfii zaraz po święcie Dziękczynienia odbywał się doroczny mecz futbolowy żołnierzy marynarki. I właśnie w piątek ściągały do miasta tłumy ludzi z całych Stanów. Policja nazywała ten dzień Czarnym Piątkiem właśnie z powodu tłumu ludzi w całym mieście i zwiększonego z tego powodu ryzyka przestępstw i wypadków. Amerykanie z reguły cieszą się długim weekendem w piątek, sobotę i niedzielę po święcie Dziękczynienia i chętnie wykorzystują ten czas na shopping. Zwłaszcza, że za niecały miesiąc będą święta Bożego Narodzenia i czas prezentów. Tylko w ten jeden dzień obroty ze sprzedaży detalicznej sięgają kilkunastu miliardów dolarów. A wraz z pojawieniem się sklepów internetowych, polowanie na ciężko zarobione pieniądze klientów przedłużyło się do poniedziałku, który znany jest pod hasłem Cyber Monday. Nic dziwnego, że ta tradycja szybko rozprzestrzeniła się na inne kontynenty. Jeśli właśnie odgraciłaś swoją szafę i mieszkanie, albo zbierasz pieniądze na jakąś ciekawą podróż, albo rozwijanie swojej pasji, to powinnaś w tym okresie szczególnie uważać. Marketingowcy uczą się od psychologów i zastawiają na nas różne manipulacyjne pułapki, tak aby osiągnąć swoje cele, czyli sprzedać jak najwięcej i zarobić jak najwięcej. Przedstawię Ci teraz 5 takich technik manipulacyjnych w nadziei, że nie dasz się na nie złapać. Pierwsza technika to tak zwane ramowanie, z angielskiego framing. Chodzi o przedstawienie informacji w pewnym kontekście, z pewnej perspektywy, która ma na celu wywołać określone emocje. Na przykład, to najlepszy czas na zrobienie przedświątecznych zakupów. Albo nie przegap okazji do zrobienia prezentów. Chodzi o wywołanie poczucia obowiązku. No przecież normalni ludzie szykują się na święta, więc chodzi o wywołanie w Tobie poczucia, że Ty, żeby nie odstawać od normy, też powinnaś się do tych świąt dobrze przygotować. W tym kontekście robienie zakupów jest przecież czymś normalnym, a nawet uzasadnionym, prawda? Kolejna technika to kotwiczenie, z angielskiego anchoring. Chodzi o uwypuklenie takiej informacji, która ułatwi podjęcie decyzji o zakupie. Na przykład 70% przeceny. Nie ma z czym tej ceny porównać i ocenić, czy to faktycznie jest 70%, więc to jest tylko informacja kotwica. Bo wiadomo, że taka informacja popycha nas, ułatwia podjęcie decyzji, myśląc, że to coś korzystnego. W 2020 roku przeprowadzono badanie, wybrano 119 takich przecenionych produktów i okazało się, że tak naprawdę tylko 3 z nich były najtańsze w ofercie Black Friday. Następna technika bazuje na poczuciu braku, z angielskiego scarcity. Chodzi o wywołanie uczucia, że zaraz produktu zabraknie, że nie dla wszystkich wystarczy. Umieszczając takie informacje jak na przykład: w magazynie zostało jeszcze tylko 5 sztuk. 20 innych osób obserwuje ten produkt. Do końca promocji zostało tylko 8 godzin. Nasz mózg bardzo silnie reaguje na takie
poczucie niedostatku, że akurat dla nas zabraknie i popycha nas do podejmowania decyzji i kupowania rzeczy, które wcale niekoniecznie są nam potrzebne. Ja mam o mentalności braku na moim kanale specjalnie nakręcony odcinek, także jeśli ten temat Cię interesuje, a zaznaczam, że jest bardzo ciekawy, to ja w opisie pod filmem załączę link do tego konkretnego odcinka. Następna technika polega na celowym ukrywaniu potencjalnie niekorzystnych informacji. Na przykład gdzieś tam drobnym drukiem jest polityka zwrotu, która jest kosztowna albo czasowo ograniczona. Jakaś tam gwiazdka, którą trudno zauważyć, a potem odniesienie do równie niekorzystnej informacji przy zamawianiu czy zwrotach. Albo na przykład informacja o koszcie dostawy, która pojawia się dopiero po przejściu skomplikowanego i długotrwałego procesu rejestracji i składania zamówienia. To są wszystko techniki, które mają odwrócić naszą uwagę i skłonić nas do zakupu przy niekoniecznie bardzo korzystnych warunkach. Piąta technika, ja ją nazywam techniką króliczej nory. Polega ona na podpowiadaniu nam, co tam jeszcze inni klienci kupili, którzy też tym artykułem byli zainteresowani. No to się odwołuje do naszej ludzkiej ciekawości, żeby zobaczyć, co tam też inni kupili. A może jest coś lepszego, coś ciekawszego. A może coś by się jeszcze przydało do pary, dokupić do tego, co już mamy. No i w ten sposób właśnie impulsywnie kupujemy więcej rzeczy niż założyliśmy i niż naprawdę planowaliśmy i niż naprawdę jest nam potrzebne. Dobra wiadomość jest taka, że mając świadomość tych pułapek, łatwiej jest ich unikać. A jeżeli naprawdę chcesz skorzystać z korzystnych ofert podczas Black Friday, to rób zakupy z wcześniej przygotowaną, przemyślaną, a może nawet przedyskutowaną z kimś innym listą. Żeby jeszcze wzmocnić swoje poczucie odporności na te pułapki, to możesz podzielić się, przestrzec kogoś innego. Albo dzieląc się tym filmem, albo po prostu opowiadając o tych pułapkach własnymi słowami. A jeśli szukasz pomysłów na prezenty, które nie zagracą komuś przestrzeni i życia, to jest na moim kanale specjalny odcinek i tutaj po tym filmie też w karcie on się wyświetli o takich ciekawych, minimalistycznych pomysłach na prezenty. Ja dziękuję bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jak zwykle będę wdzięczna za wsparcie mojego kanału poprzez lajki, poprzez komentarze, subskrypcje, podzielenie się tym odcinkiem. Na dzisiaj dziękuję już serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.